No i ciągle nie wiem, jak to nazwać, w sensie jaką dziedziną zajmują się ci, którzy zajmują się palcami. Bo to jest ortopeda od tych, ale to jest od wszystkich kończyn i od kości, nie? Ale od palców? Palcopeda. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w piątek. Kończymy naszą palczastą trylogię. Moi drodzy, słowo to samo cały czas ten sam daktylos. Były dwa bardzo pozytywne, czyli dwa takie czułościowo, pomagająco, wspierające palce. Chciałbym dzisiaj, na zakończenie naszej trylogii, o takim palcu niefajnym. O takim palcu, który powinien być dla nas pewnego rodzaju wyrzutem sumienia. Dzisiaj też piątek, więc może warto w taki sposób o tym pomyśleć. Palców w ogóle jest całkiem sporo w Biblii, więc moglibyśmy zrobić taką całą, nie wiem, oktalogię albo co tam jeszcze więcej z tymi palcami, ale jest jeszcze jeden palec, który tak lubię dosyć. Mianowicie Pan Jezus w pewnym momencie krzyczy na jakichś tam faryzeuszów, tam na kogoś, na różnych ludzi związanych z prawem żydowskim, że mówi: nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami palcem nie chcecie ich tknąć nawet. To jest taka rzeczywistość, którą myślę wszyscy znamy, gdzie bardzo często ludzi oskarżamy o różne rzeczy albo mówimy, co powinni robić, a sami, kurczę, tego nie robimy. To jest domena też, myślę, Kościoła trochę bardzo często. Ludzi z Kościoła, księży szczególnie, takich jak ja, którzy mówią ludziom, jak mają żyć, mówią, co jest dobre, co jest złe, a sami, no właśnie, a sami nie bardzo to robią. I Pan Jezus jest bardzo na taką postawę oburzony. W sensie oburzony na te miejsca, gdzie my palcem nie chcemy jakichś rzeczy tknąć, a wytykamy je innym. Otóż, moi drodzy, może warto dzisiaj sobie zrobić taki rachunek sumienia, gdzie upominasz innych, a sam nic nie robisz właśnie w tej kwestii, w której upominasz. Z tym jest też związana taka rzecz, ja myślę, to warto sobie wziąć też pod uwagę. My bardzo często w ludziach krytykujemy i wkurza nas w ludziach, to jest, myślę, powszechna prawda, to, co sami mamy. Znaczy, bardzo często się oburzamy na wady różnych ludzi, które tak naprawdę są naszymi wadami, z którymi sobie sami nie radzimy. I właśnie dlatego, że sami sobie z tym nie radzimy, to nas to jeszcze bardziej irytuje w drugim człowieku. Moi drodzy, czy to znaczy, że nigdy nie wolno powiedzieć komuś, żeby nie robił czegoś złego, jeśli sami dopiero sobie z tym poradzimy? No pewnie nie, bo pewnie gdyby tak było, to byśmy nigdy chyba nie mogli nikomu mówić nic złego, bo to rzadko się zdarza, że sobie sami radzimy ze wszystkim. Nie. Ja myślę, że mamy prawo nawet mówić ludziom o tym, żeby nie robili czegoś, czego sami nie potrafimy nie robić, ale tylko w jednym wypadku. Kiedy się potrafimy przyznać, słuchaj, ja też sobie z tym nie radzę. Dlatego, że to nas stawia w zupełnie innej sytuacji. To nas stawia w sytuacji współtowarzyszenia temu komuś w jego zmaganiu się i w naszym zmaganiu się dokładnie z tym samym. I ja myślę, że ksiądz ma prawo wyjść na ambonę i powiedzieć: nie grzeszcie takim albo takim grzechem, wtedy, kiedy jednocześnie potrafi powiedzieć: ja sam tym grzechem grzeszę i chciałbym zrobić wszystko, żeby nie grzeszyć tym grzechem. To jest zupełnie inne napominanie. Pan Jezus tutaj karci taką prostą rzecz, że udajemy, że z nami wszystko jest w porządku, albo się okłamujemy, albo sobie wmawiamy, że my sobie ze wszystkim radzimy, no i pokazujemy wtedy innym, co oni powinni robić. Takie upominanie, takie nagabywanie, taka próba nawracania jest absolutnie donikąd. Więc po pierwsze sam zobacz, czym sobie nie radzisz i umiej się przyznać, że tak jest, i dopiero wtedy możesz mówić ewentualnie komuś: słuchaj, nie rób tego, bo ja sam to robię i wiem, że to jest bez sensu, bo mnie to samego niszczy. Pomyślmy dzisiaj właśnie o tym palcu, czyli o tych rzeczach, których nie chcesz tknąć, których nie chcesz zmieniać w sobie, a wymagasz tego od innych. Tego palca warto by wyrzucić z naszego życia. Takiego palca nie warto mieć. Dzisiaj na piątek, myślę, całkiem dobra robota do przemyślenia. No. No. Jo? Mówisz coś jeszcze? To nie ma co. Może z piątek to dobrze by było tak. Już bez żarcików. Chyba że. Pa! Koniec? No.